tym filmie pokażę Ci Dubrownik, jakiego nikt nie zna. Bez map, bez kolejek, bez bólu głowy. Potrzebujesz tylko odrobinę odwagi, ale ją już masz, skoro tu jesteś. Gotowy, żeby zdjąć klapki? Zaczynamy! Większość ludzi wybierających się do Dubrownika robi to samo. Po dotarciu do miasta wchodzą na mury, bo przecież tam kręcili Grę o Tron. Robią zdjęcie tych murów, jedzą risotto za 30 euro z widokiem i wracają do domu z 1000 zdjęć i poczuciem, że coś ich ominęło. I mają rację. W tym filmie pokażę Ci 5 miejsc w Dubrowniku, o których nikt nie wie. Pierwsze z nich to plaża, której nie ma na żadnej mapie. Wsiadasz w lokalny autobus numer 10 z przystanku Pile. Płacisz kilka euro jak każdy mieszkaniec za bilet. Jedziesz tym autobusem 30 minut na południe do miejscowości Popovici w Dolinie Konawle. To tam odkryjesz jedną z ukrytych perełek Dubrownika. 200 schodów w dół przez Kisy. Nikt Ci nie powie o tym miejscu. Nikt nie wspomni, że na dole jest plaża otoczona ścianami skalnymi jak naturalny amfiteatr. Turkusowa woda, cisza, spokój i tylko Ty. No a może kilku rybaków. Ale może też tam jest. To miejsce to Pasiaccia Beach. Wiedzą o niej tylko miejscowi. A teraz i Ty. Drugie miejsce to ruiny, które mówią. 2 stacje wcześniej tym samym autobusem, ale wysiadasz w Kupari. Stoisz przed tym, co kiedyś było luksusowym kurortem jugosłowiańskiej elity. 5 wielkich hoteli na brzegu morza, plaża, baseny, restauracje. A potem przyszła wojna. Dziś to opuszczone ruiny. Dzikie rośliny wchodzą przez okna, na ścianach ślady po kulach, a przed tym wszystkim plaża, bez jednego turysty. I morze, tylko do Twojej dyspozycji. Trzecie miejsce to ogród, który rośnie od 500 lat. Wiem, co sobie pomyślisz. Ogród brzmi strasznie nudno, ale mylisz się. Trsteno. Renesansowy ogród z XVI wieku zbudowany przez arystokratów, którzy chcieli mieć własny kawałek kraju nad Adriatykiem. Akwedukty, fontanny, platany, tak stare, że mają własne imiona. I 0 turystów, statystów. A Ty sobie chodzisz między kaskadami zieleni, słyszysz tylko wodę i ptaki, a na końcu ogrodu morze. Siadasz na skalę, patrzysz w horyzont i myślisz. Dlaczego wszyscy stoją w kolejce do murów, skoro to istnieje? Czwarte miejsce, które chciałabym Ci polecić, to Targ Grusz. Ale nie ten z centrum, tylko ten prawdziwy, troszeczkę na uboczu, gdzie o 7 rano lokalsi kupują ryby i warzywa. Porozmawiaj z panią, od której kupujesz świeże filii albo pomidory. Wystarczy jedno pytanie. Gdzie tutaj jecie z rodziną, kiedy chcecie coś dobrego i taniego? Obiecuję Ci, że ta pani odłoży pomidory, bo poczuje się wyróżniona i powie Ci coś, czego nie ma na żadnej stronie internetowej. Może to będzie mała Konowa w dzielnicy Pile. Może rodzinna knajpa w Kaftat, do której jeździ razem z rodziną autobusem co niedziela na obiad. Może zaprosić Cię do siebie na kawę. Ja tak trafiłam na kolację u rybaka w Kaftat. Jadłam langusty prosto z łodzi, piłam wino, które sam zrobił i słuchałam opowieści o życiu w Kaftat. Koszt? 20 euro, a wspomnienia bezcenne. Czas na miejsce 5. i jest to wyspa, której nie ma w żadnych folderach. Wszyscy płyną na Lokrum. Ty weź katamaran z portu Grusz na Xipan. Największa z wysp Elafiti. Godzina drogi, 2 wioski, kilkuset mieszkańców i 0 hoteli. Rowerem objedziesz całą wyspę w 2 godziny. Wpadniesz do każdej zatoczki po drodze i wszędzie będziesz prawie sam, bez tłumu turystów, statystów. Lokalni rybacy naprawiają sieci, koty śpią na murach, figi rosną przy drodze i możesz je zbierać, bo nikt nie zabrania. Pamiętasz? Idź pod prąd. Wszyscy na Lokrum, Ty na Xipan. Wszyscy o 10 na mury, Ty o 10 na katamaran. Pokazałam Ci 5 miejsc w Dubrowniku, których nie ma w żadnym przewodniku. Wszystkie wymagają tylko jednego. Odwagi, żeby zrobić coś inaczej. A Ty? Odważysz się? Następny przystanek? Chwar, który naprawdę istnieje. Kliknij film i do zobaczenia na szlaku. Jak zawsze bez klapek.